Trzeci dzień, część Państwa z nami cały czas, część Państwa przyszła. Trzeci dzień Forum Przyszłości Kultury. Zaczęliśmy to forum od debaty dotyczącej, no mówiąc bardzo ogólnorodnie, nowego projektu kulturalnego, czyli tak naprawdę rozmawianie o tym, co nam przyszłość przyniesie i co my chcemy tej przyszłości dać w kulturze i jak my do tej kultury, do tej przyszłości mamy dojść. Jest z nami Michał i dowiedziałem się, że dla Czechów przyszłość będzie, a dla Polaków przyszłość przyjdzie. Jakby wynika to z Buduszcze, tak? Tak. Przyszłość je budoucnost. No właśnie. Przyszłość je budoucnost i minulost jest po polsku przeszłość, tak. Więc musimy do tej przyszłości dojść, dlatego rozmawiamy o politykach kulturalnych i o tym, co będzie. A druga debata, która otwierała nasze forum, była debatą pod tytułem Gdzie jest państwo? I też nie tylko będziemy mówili o politykach kulturalnych, ale będziemy mówili o politykach kulturalnych miejskich, co też jakoś odpowiada trochę na to pytanie, gdzie jest państwo, w sposób bardzo konkretny. To spotkanie dzisiejsze, tą debatę zatytułowaliśmy Miejskie polityki kulturalne realia. I to jest taki tytuł, który myślę dobrze ten przedmiot naszej rozmowy odzwierciedla, bo byśmy chcieli o tym porozmawiać, o tych realiach, w jaki sposób, czy polityki kulturalne, które zostały napisane, czy te polityki kulturalne spełniają swoje zadania, czy jakie czynniki określają, jakie siły i procesy na nie wpływają i je kształtują i co zrobić, żeby były skuteczne w takich trudnych czasach, jak czasy konfliktu zbrojnego, jak czasy pandemii. Wiemy wszyscy, co się działo. Poproszę Cię, Iwono, jeszcze o wstęp, a potem Państwa przedstawię. Dobrze? Tak. Ja jestem Markiem Krajewskim w tej dyskusji. Właśnie, nie powiedziałem o jednej rzeczy. Profesor Iwona Kusz jest w tym momencie Markiem Krajewskim, ponieważ pan profesor Marek Krajewski zachorzał, niestety nie mógł przybyć i stało się to w ostatnim momencie. Bardzo dziękuję Ci, Iwono, że w takim nagłym trybie jesteś tutaj z nami. Tak, no myślę, że nasi goście i gościnie już wiedzą, że tu właśnie jest dużo zmian wywołanych różnymi czynnikami zewnętrznymi. No niestety COVID, więc też czynnik, który się właściwie bezustannie pojawia w tych naszych dyskusjach. Podobno COVID już nie ma. Oczywiście, no ale Marek ma. Natomiast oczywiście korzystam z okazji, że go nie ma i być może powiem też parę innych rzeczy niż tylko to, co tutaj mam zapisane w skrypcie przygotowanym przez pana profesora. Myślę, że tutaj trzeba wziąć pod uwagę dwa takie wymiary. Jeden, który warto podkreślić, to jest jednak ciągła praca nad tym, żeby miasta miały polityki kulturalne. To jest praca, która jest pracą oddolną różnych środowisk aktywistycznych, akademickich, miejskich, urzędników miejskich, artystów, artystek itd., i która sięga prawdopodobnie, można by było tutaj jako jedną z dat wskazać Kongres Kultury organizowany jeszcze przez ministra Zdrojewskiego, który był właśnie takim odgórnym spotkaniem, ale wywołał później dużo dyskusji, pewnych reperkusji można powiedzieć, właśnie związanych z tym, jak był organizowany, jakiego rodzaju diagnozy postawił, przez wiele osób uznawane za co najmniej niewystarczające, jeśli po prostu nie fałszywe. Oczywiście ta dyskusja jest bardzo żywa też w różnych środowiskach i w różnych miastach i w różnych miejscach Polski od roku 2015-16, co z jednej strony rzecz jasna wiąże się ze zmianą władzy, z dojściem PiS do władzy, a z drugiej strony i tutaj jakby pojawiającym się też napięciem wyraźnym pomiędzy polityką państwa a możliwymi politykami samorządów, zwłaszcza dużych miast, a z drugiej strony też w ogóle pytaniem o to, czy my w ogóle właściwie adresujemy pytania dotyczące kultury, prawda? To znaczy na ile ta dyskusja, która się toczy w takim kontekście napięcia partyjnego w ogóle jakkolwiek odpowiada na rzeczywiste problemy kultury i w tym również polityk miejskich. Mamy sporo różnych dokumentów lokalnych. No tutaj sama jestem współautorką w bardzo dużym zespole
dokumentu, jakim jest polityka kulturalna miasta stołecznego Warszawy i bardzo się oczywiście cieszymy, że ten dokument powstał i jakoś tam jest realizowany, choć to jest właśnie też pytanie o realia i kontekst tej realizacji. Na poziomie państwowym nie mamy właściwie w tej chwili strategii dotyczącej kultury. Mamy strategię rozwoju społecznego i od czerwca bodaj tego roku strategię rozwoju miast, w której oczywiście kultura pojawia się, choć też można dyskutować, na ile w taki Trzeba tam rzeczywiście bardzo szukać, autonomiczny wyszukiwać. sposób, a na ile nie jest po prostu takim, nie pojawia się w takim ciągu różnych słów opisujących takie miękkie wymiary funkcjonowania miasta. Więc z jednej strony właśnie mamy ten wysiłek świadomego tworzenia, kształtowania jakiejś polityki miejskiej, czy właściwie polityk miejskich, no bo one oczywiście są lokalne i muszą być w związku z tym też odpowiednio adresowane do różnych grup, które które w miastach jakby są możliwymi odbiorcami takich polityk i współtwórcami tych polityk, bo tak trzeba o tym też myśleć. No a z drugiej strony mamy też ten ciąg, który no na tym forum myślę już trochę jak mantrę powtarzamy, prawda? Pandemia, wojna, katastrofa klimatyczna, to znaczy wszystkie te kryzysy, które po prostu wymuszają oddolne reakcje instytucji kultury, ale też kształtowanie polityk właśnie ze względu na ten bardzo trudny kontekst. Więc to jest, myślę, ten taki ten najszerszy kontekst, w jakim należałoby chyba te dyskusje widzieć. Z jednej strony nasze celowe próby tworzenia jakichś spójnych pomysłów na prowadzenie polityk miejskich, z drugiej strony rzeczywistość, która nie ułatwia. Dziękuję Ci bardzo. Teraz przedstawię gościnie i gości. Panią wiceprezydentkę miasta Warszawa, Aldonę Machanowską-Górę. Brawa. Która jest absolwentką filologii klasycznej. Na Uniwersytecie Warszawskim jest przez lata związana z teatrami, wieloma teatrami w Warszawie. Od 2018 roku jest w ratuszu i zajmuje się najpierw jako koordynatorka do spraw kulturą, a obecnie do spraw kultury i polityki społecznej jest wiceprezydentką i mieszkaniowej. Tak jest. Pani profesor Agata Skurzyńska, profesorka Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Pani profesor jest dyrektorką Instytutu Kulturoznawstwa, jest autorką wielu publikacji i jakby jednym z obszarów badawczych pani profesor są kulturowe studia miejskie i są badania rzeczywistości miejskiej, stąd obecność. Witam. Hanna Wróblewska. Historyczka sztuki, kuratorka wielu wystaw, pawilonu w Biennale w Wenecji i przede wszystkim w latach 2010-2021 dyrektorka Zachęty Narodowej Galerii Sztuki. Razem zakładaliśmy Obywateli Kultury kiedyś, stąd się też znamy. Jan Sowa, socjolog, kulturoznawca i badacz społeczny. Profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, autor wielu ważnych książek, takich książek, które wywołały szeroki oddźwięk i myślę na debatę wpłynęły. Ostatnio książka Solidarność 2.0, czyli Demokracja jako formy życia. Wcześniej też wiele ważnych publikacji. Michał Lang. Michał Lang jest dyrektorem teatru Dziwadło pod Palmowku, teatru w Pradze. Jest twórcą teatralnym, reżyserem kilkudziesięciu spektakli teatralnych w Czechach, ale również w Polsce i za granicą. Od 2013 roku, jak sprawdziłem, jesteś dyrektorem teatru pod Palmowku w Pradze. I pod dyrekcją Michała ten teatr stał się jedną z wiodących czeskich scen. Teatr Powszechny bywał kilkukrotnie na Palmow Fest, na festiwalu. Powiem o tym, że Michał będzie tutaj spełniał specjalną rolę jako taki zewnętrzny obserwator. Zaprosiłem Michała ze względu na to, że po pierwsze współdziałamy od dawna i Michał jest również twórcą
części Forum Przyszłości Kultury, a mianowicie 3 tygodnie temu odbyło się dwudniowe Forum Przyszłości Kultury w Diwadle pod Malmowką, które organizowaliśmy wspólnie w teatrze i rozmawialiśmy o politykach miejskich, o teatrze, o systemach teatralnych w Czechach. I to, co było dla nas ważne i ciekawe i miłe, to to, że też w jakiś sposób, myślę, polskie doświadczenia były inspiracją w Czechach, a teraz chciałbym też właśnie o tym porozmawiać, spytać Michała na koniec o to, w jaki sposób ten system teatralny czeski wygląda i czy kulturalny i co do powiedzenia ma na temat naszego systemu. Iwono, będziemy zadawać pytania teraz Tak, Państwu. pierwsze pytanie dosyć, myślę, oczywiste i podstawowe, to znaczy po co nam w ogóle polityka kulturalna? Czym jest taki dokument, czym powinien być? Jak tutaj widzicie zadania podobnego dokumentu, jego właśnie potrzebę? No gdzieś tam w tle pewnie jest właśnie też kwestia tego, jak to podlega tym różnym czynnikom dośrodkowym i odśrodkowym, o których tutaj cały czas mówimy, to znaczy tym, jakby jak się to kształtuje pod wpływem kontekstu, w którym w ogóle zaczynamy dyskusję na ten temat. Bardzo proszę, może pani prezydent. Dzień dobry. Rzeczywiście myślę, że moje doświadczenie tych ostatnich kilkunastu lat jest dosyć wyjątkowe, dlatego że z organizacjami pozarządowymi, tworząc system organizacji pozarządowych, wsparcia Komisji Dialogu Społecznego kilkanaście lat temu, dążyłam i z determinacją staraliśmy się w środowisku doprowadzić do tego, żeby w Warszawie powstał program rozwoju kultury i to taki, który będzie pisany i przygotowywany, to się tak mówi, oddolnie, w każdym razie nie przez urzędników, urzędniczki, tylko przez szerokie grono środowisk związanych z kulturą i artystów, i organizatorów, i akademików, i znawców, i wszystkich, którzy na co dzień zajmują się kulturą. I to wtedy się udało, bo powstał wtedy program rozwoju kultury Warszawa, Miasto Kultury i Obywateli. Ta historia tego dokumentu powstanie tego dokumentu jest, myślę, że dosyć ciekawa. Najpierw powiem o tym, po co miastu jest taki dokument, polityka. Polityka to jest dokument, który jest dokumentem kierunkowym. Powinien pokazywać ten kierunek w jakimś okresie dłuższym, czyli takim, który przekracza organizację jednego wydarzenia, czy działalność jednej instytucji, a nawet w sytuacjach, w której jesteśmy, jednej kadencji polityków, którzy rządzą danym miejscem, czy to jest samorząd, miasto, czy to jest państwo. Więc oczekiwania według takich dokumentów zawsze są bardzo duże i bardzo trudno jest je spełnić. Tamten dokument to był dokument, który po 4 latach, naprawdę 4 latach przygotowań w 2012 roku został uchwalony przez Radę Miasta i był tym dokumentem PRK 2020, tak go nazywaliśmy, czyli kilka lat jeszcze miał trwać i wskazywać te kierunki. To było trudne czasy, ponieważ myślę, że to był jeden z pierwszych tego typu przygotowywanych dokumentów, kiedy już, i to też było po rzeczywiście Kongresie Kultury w 2008 roku i tym, co potem się wydarzyło, że kiedy podjęto taką w ratuszu w Warszawie jakby inicjatywę, żeby jednak taki dokument powstał i żeby oddać pisanie czy przygotowanie tego dokumentu nie przez urząd, tylko w ręce społeczne. Najpierw był konkurs dla organizacji pozarządowych na napisanie takiego dokumentu. Wtedy przygotował go zespół pani profesor Doroty Ilczuk. To trwało w sumie z ogłoszeniem konkursu i całym tym procesem prawie 2 lata. Potem, kiedy powstał ten dokument bardzo cenny, okazało się, że to raczej nie spełnia tych wymagań polityki miejskiej. No więc potem był moment, kiedy Urząd Miasta przygotował mało osób o tym wie, ale był taki przygotowany przez urzędników miejskich dokument. Natomiast przy pierwszej rozmowie nad tym drugim dokumentem zaproszono szerokie grono osób z tak zwanej strony społecznej i właściwie wtedy była sytuacja, w której strona społeczna powiedziała: nie, to się nie nadaje. I wtedy pan wiceprezydent Warszawy Włodek Paszyński powiedział: no to napiszcie swój. No i tak to się zaczęło, nie było to łatwe, ale rzeczywiście potem strona społeczna kolejny długi czas przygotowywała dokument, który w końcu powstał i w końcu został uchwalony. Więc przygotowanie tego dokumentu, gdybyśmy chcieli tak powiedzieć, to było 4 lata.
Czyli to nie są krótkie procesy. Wtedy było to też dosyć nowatorskie i takie pilotażowe. Nikt tego nie robił, więc wszystkie strony były trochę zaniepokojone, co z tego wyjdzie i duże były z jednej strony oddanie tego stronie społecznej, a z drugiej strony też duży taki opór, niepokój, obawa, co z tego wyjdzie ze strony Urzędu Miasta, ze strony radnych, ze strony polityków. To się udało i wydaje mi się, że to można mówić, że był to jakiś przełom. Ten dokument, gdybyśmy dzisiaj go oceniali, nie był idealny, miał pomieszanie zasad, wartości z nie do końca określonymi systemami operacyjnymi, nawet był nazwany jako założenia dla bezpieczeństwa, ponieważ nie było jeszcze takiego ukonstytuowanego formy, w jaki sposób taka polityka ma wyglądać. Ale jednak on wskazywał pewne kierunki, pewne wartości i zasady, którymi trzeba się kierować i za każdym razem, pamiętam z różnych stron mojego życia zawodowego, było to negocjowane na różnych etapach pracy czy współpracy z urzędem czy urzędami, ale jednak miał jakieś znaczenie i jakąś wartość. Jak potem dokonano ewaluacji tego programu, nie wszystko udało się zrealizować. Niektóre rzeczy do dzisiaj, jak taka mityczna mapa kultury Warszawy, o której pewnie też będziemy opowiadać, nie udało się. No ale było jasne, że taki dokument jest potrzebny, więc potem, kiedy czas trwania tego dokumentu się kończył, podjęliśmy decyzję, że należy przygotować nową politykę w nowych warunkach w Warszawie, dlatego że już w Warszawie powstała strategia rozwoju miasta Warszawa 2030. Duży taki dokument strategiczny, który też był pisany partycypacyjnie, czyli z udziałem strony społecznej, też długo, ale też głównym jego zadaniem było wpisanie zasad i wartości w różnych obszarach działania miasta i takich kierunków, których trzeba się trzymać, a natomiast programy operacyjne miały już krótszego trwania, miały już operacjonalizować to, co po prostu trzeba zrobić. Wtedy już polityka, którą tutaj wiele osób z autorów i współautorek tego programu jest tutaj na sali, była pisana już w takich bardzo usystematyzowanych warunkach formalnych, czyli że polityka ma być i ta hierarchia dokumentów w mieście jest ustalona, że ma właściwie nie być w żaden sposób dokumentem operacyjnym, ma tylko określać właśnie zasady i wartości, jakimi się kierujemy, jakimi się będziemy kierować do tego 2030 roku. Ja zawsze bardzo emocjonalnie mówię o tym dokumencie, dlatego że on powstawał bardzo krótko, bo to był rok, więc jakby w porównaniu z tym pierwszym dokumentem, te ramy, które temu dokumentowi zostały nadane, pomogły już nie szukać, co tam ma być, a czego ma nie być, tylko jasno skupić się na treści i na tym, co ma być tam wpisane. Więc on naprawdę powstał bardzo szybko. Właściwie w 2019 roku już główne tezy i główne zapisy nawet były skończone przed pandemią. Kiedy potem rozpoczęła się pandemia i zdarzyło się kilka razy wracać do tego dokumentu, omawiać go i czytać, no to dla mnie osobiście było to niezwykłe, że ten dokument był tak profetyczny, w takim może słowa tego znaczeniu nie najlepszym, ale jednak to, co określił, jakie zagrożenia mogą być, jakie kierunki muszą być w rozwoju kultury, okazało się, że w tym gigantycznym, nieprzewidzianym przez nikogo momencie, jakim była pandemia, to się sprawdzało. Dzisiaj, kiedy wybuchła wojna i mamy kryzys uchodźczy w Polsce, w Warszawie, a też dużą zmianę w geopolityce na świecie, okazuje się, że te zapisane tam zasady, wartości, kierunki też się nie zdezaktualizowały. I wydaje mi się, że kiedy myślimy o tym, czym jest polityka i czym powinny być te polityki, to zanim dojdziemy do tego drugiego etapu, czyli czy je realizujemy, jak je realizujemy i co zrobić, żeby realizować te zapisy, no to, że to są dobrze przygotowane, oparte na wartościach i zasadach, na dobrej diagnozie, przez odważne, mądre osoby przygotowane dokumenty jest taką kotwicą, która nawet w tak wyjątkowych sytuacji, w jakiej teraz się znajdujemy, jest czymś, co jest dla wszystkich, myślę, że bardzo pomocne. Ta dynamika zmian dzisiaj w świecie jest tak i w Warszawie, i w Polsce jest po prostu tak gigantyczna, że ja mogę cytować tutaj zdania z tej polityki, że nie wiemy, jaka jest przyszłość, że wszystko się zmienia, że jesteśmy w punkcie zwrotnym, że jakby trochę rzeczywistość takiego dokumentu, który był pisany językiem bardzo odważnym i nawet dużo było dyskusji w różnych gremiach
i gronach i rozmowy na tym, że jest być może zbyt odważny albo zbyt radykalny, albo zbyt mocno opisuje tę rzeczywistość, no to okazało się niestety, że ta rzeczywistość go bardzo dogoniła. I myślę o tym, że myśląc o politykach, to przede wszystkim o tym długim czasie, który ma każdą politykę dotykać, to trzeba bardzo wyjątkowo myśleć o tym w sposób taki, żeby wykraczać poza rzeczywistość, która nas otacza tu i teraz. I że to pewnie jest ten warunek, który może jeszcze być spełniony, chociaż nie wiemy, jak głębokie będą i szybkie zmiany, które nas będą dotyczyć, żeby w ogóle takie polityki miały sens istnienia i były czymś, do czego można się odwoływać, nawet jeżeli coś się stanie nieaktualne. Czyli taki korzeń, który tam jest, wydaje mi się, że najważniejszy. Skoro tak chwalisz ten dokument, to chciałem tylko dodać, że bardzo mocno ten dokument bazuje na rozmowach w trakcie Forum Przyszłości Kultury i kuratorki tego forum były też zaangażowane w pisanie tego dokumentu. Mówię to oczywiście, żeby to podkreślić, ale również z tego powodu, żeby podnieść, że tak powiem, rankę dzisiejszego spotkania, ponieważ widzą Państwo, że te spotkania na forum potem mogą owocować bardzo ważnymi, czy nawet takimi profetycznymi dokumentami. Tak, to pytanie do Hanny Wróblewskiej, która co prawda kierowała Narodową Instytucją Kultury, ale myślę, pytanie ciągle jest zasadne. Czy instytucje kultury potrzebują polityk kulturalnych? I dlaczego? Dobre pytanie. Pewnie i tak i nie. Znaczy wszyscy, jeżeli powiemy sobie, że polityka jest, czy też powinna być efektem pewnego rodzaju umowy społecznej, no to tak. Potrzebujemy na pewno jakiejś rozmowy. Potrzebujemy wszyscy rozmowy o tym, według jakich wartości, jakich zasad mamy prowadzić instytucje, że według czym mamy się kierować, jakimi dobrami, jakimi zasadami wspólnotowymi, żeby te instytucje były dla kogoś, żeby one nie były dla dyrektorów, żeby one nawet nie były dla pracowników, tylko żeby były instytucjami wspólnymi. Więc tak, na pewno potrzebujemy polityki, na pewno potrzebujemy polityki kulturalnej. Natomiast jeżeli tutaj Aldona mówiła o takim rozmawianiu, o mówieniu o różnego rodzaju dokumentach, to mi się przypominają takie początki rozmowy o politykach miejskich i dla mnie takie początki wiążą się jakoś z Europejską Stolicą Kultury. Z takim wyścigiem miast, które nagle zostały zmuszone do tego, żeby mówić i rozmawiać, po co nam kultura, po co nam polityka miejska i tak dalej. I oczywiście ja na przykład uważam, że europejska polityka kultury to jest pocałunek śmierci. Bardzo się cieszę, że uważam, że miasta, które nie wygrały tego miana, wygrały de facto, dlatego że tam zaczęto mówić i realnie wprowadzać politykę, a już nie kierować się tym PR-em. Więc, ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to, co działo się przy okazji Europejskiej Stolicy Kultury, przy okazji dokumentów, które wtedy powstawały, też niestety pokazało, jak system uczy się rozbrajać najlepsze tego rodzaju dokumenty. Może część z Państwa wie, ja byłam przez lata związany z instytucjami we Wrocławiu, więc które ma bardzo dobre notowania jako miasto otwarte na kulturę, różnorodność i tak dalej. A jednocześnie byłam bardzo blisko w obserwacji, jak Wrocław traci w kontakcie z działaczami, z aktywistami, z artystami i jak kolejne instytucje sztuk wizualnych odchodzą, czy też w niebyt, czy też może nie w niebyt, ale kładą się cieniem. Także polityka kulturalna tak, miejskie polityki kulturalne tak, musimy o tym mówić, musimy o tym rozmawiać, ale musimy mieć też pełną świadomość, że system uczy, jak rozbrajać najlepszy dokument. Bardzo dziękuję. Myślę, że tutaj się pojawiła taka kwestia, która zresztą też nam towarzyszy w dyskusjach właściwie od tego Obywatelskiego Kongresu Kultury, to znaczy właśnie samo rozumienie polityki, prawda? To znaczy pomiędzy właśnie takim trochę napięciem czysto partyjnym w gruncie rzeczy i pytaniem o tego, do kogo należą instytucje i do kogo należą polityki, a jednak pytaniem o pewną spójną perspektywę, która jest wspólnie wypracowywana i która służy wspólnym celom. Tutaj oczywiście taka doraźność konkursu, jaki
jakim jest Europejska Stolica Kultury, też należałaby do tego pierwszego porządku. Pytanie tutaj zatem do akademików i aktywistów też zarazem. Może zacznę od Agaty Skurzyńskiej, która też dobrze zna politykę kulturalną Warszawy, bo ją recenzowała. Ale nie, oczywiście nie chodzi tylko tutaj o perspektywę warszawską, wiesz też dużo o tym, co się dzieje w Poznaniu. Od tego tutaj to podstawowe pytanie, jak rozumiemy w ogóle politykę kulturalną, po co nam ona w ogóle? No właśnie ja tak tytułem wyjaśnienia pewnie króciutkiego, bo wydaje mi się, że też intencją, która przyświecała Markowi, żeby mnie tu zaprosić, to mniej było to, że ja się badawczo zajmuję miastami, a bardziej to, że no Marek zna różne moje aktywności związane i z ruchami protestu miejskimi, historycznie kształtującymi się wokół tego, o czym właściwie powiedziałyście przed chwileczką, tak? Czyli niepowodzenia różnych miast w ESK, Kongres Kultury, Zdrojewski i tak dalej. Taki bardzo silny, oddolny ruch różnych środowisk aktywistycznych, animacyjnych, artystycznych, domagających się właściwie tego, żeby jakieś polityki kulturalne w ogóle zaczęły być artykułowane i na poziomie miast, i na poziomie państwa. Bo miasta miały swoje polityki rozwoju, ale to, jaką rolę tam pełniła kultura, po prostu kompletnie nie przekładało się na realia funkcjonowania środowisk kulturalnych. Myśmy byli, tak ja bym powiedziała, że gdzieś do 2000, pewnie 10 roku w takim trendzie reprodukowania różnych miejskich ideologii rozwoju przeszczepowych. Mieliśmy być kreatywni, smart i coś tam jeszcze innego, tylko to nie miało żadnego związku z tym, co odczuwali ludzie i te ruchy na fali tego bardzo mocno się rzeczywiście zaczęły wyłaniać. A druga ta strona mojego zaangażowania to już jest moment, kiedy w związku z pojawianiem się różnych lokalnych polityk miejskich bywałam, co jest też znamienne jako osoba kojarzona z ruchami protestu i akademiczka, proszona na przykład o to, żeby jakiś dokument skonsultować albo wręcz, żeby go wyartykułować, czyli tak jak w Poznaniu, żeby taki dokument po prostu po procesie konsultacyjnym, długim, wielomiesięcznym, prawie rocznym, żeby usiąść i to napisać, tak? Czyli żeby wyrazić to w postaci tekstu. I ja to doświadczenie potraktowałam i chyba nadal traktuję jako taką jaskółkę, wydaje mi się, że bardzo dobrej i ciekawej zmiany. To znaczy, że po pierwsze zaczyna się tworzyć rozwiązania dla kultur miejskich autonomiczne, tak? Czyli jakby rozluźnione trochę od myślenia o polityce centralnej. To się okazało w ogóle przekonieczne. Choćby z tego względu, jak łatwo i szybko dostrzegliśmy, że samorządy zaczynają pełnić rolę bezpiecznika wobec tej polityki kulturalnej centralnej na poziomie, której dużo łatwiej jest uprawiać ten fantazmat monokultury polskiej. Na poziomie samorządowym jest trudniej, bo tutaj w lokalności widać różnorodność po prostu, różne uwarunkowania, fakt, że miast między sobą pod wieloma względami porównywać się nie da, że kiedy mówimy o Wrocławiu, Warszawie, Poznaniu i na przykład miastach, nie wiem, konurbacji śląskiej, to my mówimy o wielu różnych kulturach miejskich w gruncie rzeczy. I że tylko na tym poziomie samorządowym jesteśmy w stanie to nazwać, dostrzec, zobaczyć, to już pomijając złożoność kultury w obrębie jednego miasta tak naprawdę, tak? Czyli na przykład złożoność aktorów, podmiotów, instytucji, sytuacji, które tę kulturę wytwarzają. Więc te parę lat wstecz, ten moment, kiedy te dokumenty zaczęły się pojawiać, zaczęły być w nowy sposób, pani wiceprezydent też o tym mówiła, tworzone, a więc właśnie w procesach kolektywnych, partycypacyjnych, z zaproszeniem osób, których dotąd nie zapraszano do tej rozmowy. To jest oczywiście bardzo cenna i ważna sprawa, no ale druga, równie istotna, to jest realizacja tego, co w tych dokumentach zostało zapisane. I tu tylko króciutko, bo pewnie jeszcze będziemy o tym rozmawiać, powiedziałabym o dwóch istotnych elementach, tych czynnikach obiektywnych, które wszyscy musimy brać pod uwagę, czyli pandemia, wojna, kryzys migracyjny, co na pewno spowodowało, że długofalowość stanęła pod znakiem zapytania w wielu sprawach i wiele wyartykułowanych przez nas celów po prostu zupełnie inaczej zaczęło wyglądać, kiedy się z tymi sytuacjami kryzysowymi spotkaliśmy. Właściwie to trzy rzeczy, czyli ta byłaby pierwsza. Druga to jest sytuacja, w której w ogóle w polskim kontekście postawiono samorządy, czyli spychanie odpowiedzialności państwa na te samorządy i traktowanie samorządu trochę jak rodzaju takiego antykryzysowego narzędzia, którego używam wtedy, kiedy sama nie umiem czegoś zrobić. Specjalistów od węgla.
Dokładnie tak, a to też spowodowało, że można sobie było 5 lat wstecz różne plany snuć, ale trzeba było po prostu się zabrać do roboty w wielu sprawach, tak? I to na pewno bardzo mocno weryfikuje założenia tego dobrego, jak sądzę, wtedy momentu rozmowy o miejskich politykach kulturalnych. No ale trzecia sprawa, bo wszyscy znamy też raporty, nie wiem, Artura Celińskiego, DNA Miasta i tak dalej. To jest niestety euforia tworzenia tego rodzaju dokumentów w żmudnych i męczących procesach, żeby potem odłożyć je na półkę, dlatego że jeżeli dokumenty i polityki kulturalne powstają w procesie partycypacji, to niestety problem polega na tym, że one muszą również potem być tak realizowane. A u nas tutaj do tego dochodzi cały szereg uwarunkowań, który to utrudnia. Na przykład to, że tym aktorem głównym zawsze pozostaje jednak samorząd, tak? Czyli na przykład mieszkańców miast, różnych środowiska, różne grupy dużo trudniej jest włączyć w sam proces realizacji tej polityki. No, sama kwestia odpowiedzialności za tą realizację to jest odpowiedzialność samorządu, więc to już choćby to jest taką barierą. Ale po drugie trochę moje obawy i tutaj sobie pozwolę jednak na powrót do tej mojej roli krytyczki różnych procesów, czy osoby, która stara się jednak zachowywać krytyczny dystans. Mianowicie jest takie ryzyko, że my trochę potraktujemy te partycypacyjne procesy kształtowania tych polityk mniej więcej tak samo instrumentalnie jak te miejskie ideologie sprzed lat. Czyli, że ta partycypacja będzie wpisana w te dokumenty, ale ona nie będzie zakładana jako mechanizm, który ma służyć realizacji. Czyli mówię to wprost, nie wiem, czy to jest ktoś z Poznania, ale mówię to wprost również po tym moim doświadczeniu poznańskim. Ja nie wiem, co się z tym dokumentem dzieje. To znaczy, moim zdaniem on wylądował po prostu na półce. On PR-owo bardzo fajnie zadziałał, ale od momentu, kiedy ja go napisałam, nigdy nie zostałam zapytana przez Wydział Kultury i przez Urząd Miasta o to, czy chciałabym wziąć udział w choć jednym spotkaniu konsultacyjnym, które by oceniało to, jak ten dokument jest realizowany. Więc to jest akurat gorzkie dosyć doświadczenie. Podejrzewam, że stoją za nim pewne powody, o których ja nie wiem, ale sam fakt, że nie wiem, to już jest jakiś sygnał, że takie ryzyko niestety też istnieje. Dziękuję bardzo. Jan Sowa. Dziękuję. Chciałbym mówić o rzeczach bardzo praktycznych i konkretnych, dlatego też chciałbym bardzo precyzyjnie zdefiniować pozycję, z której będę tutaj mówił, bo oprócz tego, że pracuję na Akademii i też piszę książki, mam doświadczenie praktyczne z miejskimi instytucjami kultury. Pracowałem w 2 takich, mianowicie w Galerii Bunkier Sztuki w Krakowie i w Biennale Warszawa. Oprócz tego pracowałem też na Wydziale Komunikacji Społecznej i Zarządzania na UJ w Instytucie Kultury, gdzie uczy się menadżerów i menadżerki kultury, więc jakby widziałem i wiem, że nasi absolwenci stamtąd pracują również w wydziałach kultury, więc jakby widziałem, jak ten dyskurs jest kształtowany. I powiem szczerze, że moje doświadczenie i obserwacje z tych właśnie miejsc, w których pracowałem, z którymi miałem do czynienia, nie są dobre na temat polityk miejskich, tych 2 miast, z którymi miałem do czynienia, czyli Krakowa i Warszawy. Ale może za chwilę mogę powiedzieć więcej o tym, ale chciałbym odpowiedzieć na to pytanie, które wydaje mi się jest bardzo ważne. Co to znaczy polityka kulturalna, po co nam ona jest? Znowu w kontekście konkretnym, precyzyjnym, mianowicie miejskim. Bo miasto jest najbliżej daną nam strukturą, poprzez którą jesteśmy wpinani w politykę. Przez politykę rozumiem nie różne gierki partyjne i gabinetowe, ale rozumiem naszą kolektywną zdolność do kształtowania sposobu bycia razem jako ludzka i nieludzka wspólnota, tak mówiąc najkrócej. I wydaje mi się, że właśnie w tym aspekcie polityki miejskie mają coś ważnego do zrealizowania. Jeżeli chodzi o też praktyczny kontekst i precyzyjnie jakby ten konkretny, w którym jesteśmy, to oczywiście w tej rzeczywistości, w której teraz jesteśmy w Polsce, miasta mają bardzo istotną funkcję obrony kultury przed demolką, którą urządza władza Prawa i Sprawiedliwości. I bez wątpienia miasta to realizują i bardzo dobrze, że to realizują. Natomiast wydaje mi się, że niestety to trochę się trafiło miastom jak ślepej kurze ziarno, bo chociaż ja rozumiem, że władza musi zawsze uprawiać swój dobry PR, więc w tym sensie rozumiem panią prezydent, że jakby chwali ten dokument, ale trochę mam
jakby takie wątpliwości właśnie jak Agata, to znaczy jak to się przekłada na konkretną praktykę. Wydaje mi się, że zadania, które w ramach tych jakby polityki miejskiej, to co miasto mogłoby realizować, miejskich polityk kulturalnych, wydaje mi się, że one są przede wszystkim dwa. Jedno dotyczy ułatwiania udziału w kulturze różnym stronom tego procesu, którym jest kultura. To znaczy oczywiście twórcom i twórczyniom i bez wątpienia miasto powinno wspomagać w tym sensie aktywność artystyczną, tworzenie kultury, ale również od drugiej strony bycie w kulturze najróżniejszych ludzi, osób, które zamieszkują to miasto. I wydaje mi się, że jakby pod tym względem te polityki kulturalne, tak jak je obserwowałem, one nie były zbyt dobre. Kraków rzeczywiście jest kompletnie ofiarą swojego własnego sukcesu, jeżeli chodzi o Europejską Stolicę Kultury, po której zostało biuro festiwalowe i ono odpowiada za festiwalozę w Krakowie i taką spektakularyzację kultury całkowicie zinstrumentalizowanej jako maszynka PR-owa miasta, która ma osiągnąć bardzo konkretny cel, mianowicie przede wszystkim ściągnąć turystów. I Kraków jest straszliwą ofiarą tej swojej polityki. Kraków jest trochę tak jak państwo rentierskie z Zatoki Perskiej, tylko zasobem nie jest ropa czy gaz, tylko zasobem jest dziedzictwo kulturalne, od którego się odcina kupony. I to ma moim zdaniem fatalne konsekwencje dla tego, jak kultura funkcjonuje w Krakowie. Warszawa też ma swoje problemy. Doceniam dążenie miasta do tego, żeby inwestować na przykład w wielką, spektakularną infrastrukturę kultury. Oczywiście kultura potrzebuje takiej infrastruktury. Natomiast szczerze mówiąc nie wiem, czy budowanie za 0,5 miliarda wielkiego, spektakularnego budynku dla instytucji kultury w sytuacji, w której w instytucjach oświatowych, takich jak przedszkola czy szkoły, wiem to z własnego doświadczenia, ponieważ mój syn jest w szkole podstawowej, dzieci muszą przynosić papier do szkoły po to, żeby mogły coś narysować na lekcjach plastyki. Wydaje mi się, że to są po prostu źle rozłożone priorytety, że to co właśnie ma służyć dostępności kultury, udziałowi w niej, również takiego można powiedzieć banalnemu, żeby dziecko mogło coś narysować, albo na przykład nie wiem dlaczego za udział w zajęciach różnych, nie wiem, plastycznych, muzycznych i tak dalej w domach kultury rodzice muszą płacić. Moim zdaniem to powinno być za darmo. Ja wiem, że to może nie są duże kwoty, ale też jakby wielkość kwoty zależy od osoby, która musi ją wydać. Wydaje mi się, że w sytuacji, w której tego typu rzeczy ewidentnie są niedofinansowane, to koncentracja na tych właśnie wielkich projektach, które mają oczywiście duże znaczenie PR-owe i wizerunkowe i mają udowodnić, że Warszawa jest bardzo ważnym graczem na międzynarodowej scenie kultury. Ja nie wiem po prostu, czy to są cele, w których realizację powinno się miasto angażować. To mogą być istotne cele z punktu widzenia świata kultury, świata sztuki, ludzi sztuki, natomiast nie wydaje mi się, że to powinno być priorytetem władz miejskich. Takie mam doświadczenia. Nie wiem, nie chcę za długo mówić, możemy wrócić, pewnie te kwestie się jakoś będą pojawiały w dyskusji. To jeśli tylko mogę tutaj krótko, no nie podsumować oczywiście, bo te głosy były bardzo różnorodne, to wydaje mi się, że do tego katalogu wymienionego na początku, związanego z samym jakby procesem powstawania takich polityk, z drugiej strony z presją rzeczywistości zewnętrznej, często takiej nagłej też jakby wymuszającej zmianę, tutaj zostały jakby wskazane przynajmniej dwa takie duże, istotne konteksty. Jeden jest też już jakoś wspominany, ale należy go jednak wyraźnie wskazać, to znaczy to jest ta kwestia polityki państwa i tego, jak się mają polityki lokalne do polityk państwowych, na ile one muszą być budowane w opozycji, na ile powinny być uzupełnieniem, prawda? No cała taka tutaj dyskusja z jednej strony, a z drugiej strony to jest kwestia tego, jak one się mają do tych społeczności, do których są adresowane, czy z którymi są współtworzone. Tu może warto przywołać pojęcie z wczorajszej debaty o kulturze migranckiej, miasta jako asemblażu.
Tam dotyczyło to właśnie różnych grup migranckich czy różnych grup narodowościowych, które współtworzą społeczność miejską, ale w gruncie rzeczy myślę, że to jest właśnie dużo bardziej skomplikowany obraz, prawda? Dlatego, że on właśnie dotyczy tego napięcia wskazanego tutaj przez Jana Sowę, na przykład pomiędzy odpowiedzią na potrzeby, powiedzmy, branżowe, a potrzeby związane z dostępnością i taką edukacją kulturalną na najbardziej podstawowym poziomie. To jest kwestia właśnie adresowania oferty kulturalnej do turystów i adresowania do mieszkańców. Ja wiem, że na większość tych pytań odpowiedź brzmi, powinno być i jedno i drugie, tylko tak się nie da, prawda? To znaczy to jest zawsze jednak kwestia ustalania priorytetów, jakby zdefiniowania też w gruncie rzeczy tej rzeczywistości kulturalnej, społecznej, w której funkcjonujemy. Tak, to jeżeli mogę, bo też trochę czuję się wywołana do odpowiedzi, ale to są bardzo dobrze nakreślone problemy, tak szczerze powiedziawszy. Zacznę od ostatniego, czyli od gigantycznych inwestycji, gigantycznych, bo one są naprawdę dobrze zaprojektowane, duże, bardzo drogie, dla dużych instytucji ogólnomiejskich, czyli Symfonia Warszawia na Pradze, na Kamionku, MSN na Placu Defilat, no i w perspektywie kolejna inwestycja, czyli TER Warszawa. To i tak z mojego osobistego punktu widzenia, pewnie gdybyśmy dzisiaj rozpoczęli dyskusję na temat tego, co i jak w tej rzeczywistości, w jakiej dzisiaj jesteśmy, co i jak projektować, budować i za ile, to być może byłyby to inne decyzje. Ale te decyzje zostały podjęte wiele lat wcześniej i tak szczerze powiedziawszy, po prostu w większości trzeba je kontynuować. To, co można zrobić dzisiaj, to projektować to, co w tych instytucjach będzie się działo inaczej. Tak? To znaczy, jeżeli myślimy o MSN-ie, a jesteśmy w trakcie rozmów na temat tego, bo to jest instytucja, która będzie najszybciej oddana, no to jak zminimalizować przestrzenie, już tak mówiąc bardzo wprost, w tej instytucji, które będą zamknięte i będą tylko dla tej sztuki wysokiej, dla kolekcji, dla prezentacji sztuki współczesnej, pewnie też skupionej nie tylko dla odbiorcach miejskich, tylko na turystach, czy na tym, żeby ten obieg sztuki międzynarodowy, polski i zagraniczny był jakiś mocny i to było też jakiś mocny gest w Warszawie. Więc to, co możemy zrobić dzisiaj, to robić, czyli otwierać taką instytucję w tym drugim kroku, czyli co robić, żeby ona była jak najbardziej otwarta i żeby była instytucją mieszkańców. Takie przykłady na świecie są, chociażby jakby sławna już myślę biblioteka w Helsinkach, która jest po prostu wielką instytucją, świetnie zaprojektowaną, dużą, ale otwartą dla mieszkańców, swego rodzaju agorą, w której mogą uczestniczyć. No więc to, co możemy zrobić zgodnie z polityką, którą dzisiaj chcemy i zgodnie z potrzebami, które dzisiaj są, jesteśmy pewni, że w Warszawie to jest ta potrzeba, no to możemy robić. No ale jednocześnie, mówiąc o MSN-ie, no tak, podjęliśmy decyzję, która jest decyzją wprost opartą na sytuacji politycznej w tym kraju. To znaczy przejęliśmy MSN i trochę uważam, że to jest też sukces jako miejską instytucję po to, żeby zachować sztukę współczesną w Polsce. No i tak to jest coś, to jest gest polityczny, można nazwać, tak? Związany tylko z sytuacją, w jakiej znajdujemy się w Polsce i to oczywiście jest obciążenie prowadzenia tej instytucji corocznie w tak zwanych środkach bieżących po stronie miasta. To nie są zresztą też wszystko dosyć łatwe decyzje i też to też mówi o tym, bo gdybyśmy dzisiaj byli w sytuacji finansowej, budżetowej w ogóle Warszawy, w takiej jak byliśmy pewnie wtedy, kiedy projektowano te instytucje, czyli była raczej oczekiwanie nieustającego, ciągłego rozwoju i tego, że to miasto będzie coraz bogatsze i będzie coraz więcej pieniędzy, to nie mielibyśmy tego problemu, czy to będzie papier w szkołach, czy to będzie kontynuowanie inwestycji na przykład na Placu Defilat. To naprawdę nie są łatwe rzeczy, ale powiem coś jeszcze o Biennale. Ponieważ to, co powiedziała pani profesor, ja mogłam teraz świetnie opowiedzieć o tym, że my zgodnie z polityką zmieniliśmy formułowanie, program instytucji, którą było Biennale, Warszawski Ośrodek Warszawskie Obserwatorium Kultury. Bo i jedno i drugie wynika też z pewnych oczekiwań i z pewnych zapisów. Czyli ja mogłabym dokonać tej manipulacji. Ja mówię tylko o tym, że zgadzam się, że polityki miejskie mogą być też elementem, w którym się po prostu
prostu jakby manipuluje, uzasadniając swoje decyzje. Mogę ad vocem, ponieważ Biennale Warszawa to jest instytucja, z którą byłem związany i podkreślam, byłem związany w czasie pierwszej edycji, pracowałem tam tylko do 2019 roku, więc nie jest to jakiś osobisty sentyment, że straciłem pracę, ponieważ miasto zredefiniowało instytucję, ale szczerze mówiąc, jest to dla mnie ruch absolutnie niezrozumiały z punktu widzenia jakichkolwiek celów, o których tutaj była mowa. Mówiliśmy na przykład o wielokulturowości, o migracjach. Siedzący tutaj na widowni Janek Simon w ramach pierwszej edycji Biennale Warszawa przygotował naprawdę fantastyczną wystawę osób tworzących sztukę, mieszkających w Warszawie, nie będących narodowości polskiej. To był przegląd fenomenalny rzeczy, które się tutaj dzieją, które się tutaj robi. Przeczytałem założenia dotyczące Obserwatorium Kultury i już pomijam to, że właściwie takie obserwatorium to już Warszawa od dawna ma i to się nazywa Fundacja Będ Zmiana. Jak ktoś śledzi, co Fundacja Będ Zmiana robi, to widać jakby przegląd tego rodzaju kwestii, ale mnóstwo rzeczy, które to obserwatorium ma realizować, Biennale Warszawa robiło. Kwestia kryzysu demokracji liberalnej. Tego dotyczył cały blok wielki w ramach pierwszej edycji Biennale, po którym powstała książka cytowana tutaj Demokracja 2.0, Solidarność 2.0, czyli demokracja jako forma życia. Czego tam nie było? Nie było jednego słówka, czy terminu, który się pojawia, jest takim, i tutaj już trochę to jakby weszło przez postać pani profesor Ilczuk, mianowicie nie było sektorów kreatywnych. Bo to jest tam w tej deklaracji o Obserwatorium Kultury. I to wydaje mi się właśnie taką czapą, dziedzictwem, też a propos mojego doświadczenia w edukowaniu menadżerów i menadżerów kultury, taką czymś, co pozostało takim nawisem po latach 90., po Florydzie, po klasie kreatywnej. I wiemy przecież, i też Rzeczone Muzeum Sztuki Nowoczesnej przeprowadziło bardzo dużo projektów, które pokazują właśnie, że właściwie konsekwencją tego jest przede wszystkim gentryfikacja, że to jest podporządkowanie, instrumentalizacja kultury i w ogóle przestrzeni miejskiej interesom kapitału i tak dalej. I nie wiem, naprawdę jest to dla mnie kompletnie niezrozumiałe i wydaje mi się niezgodne w ogóle jakby z tymi wszystkimi deklarowanymi celami. Przepraszam, że tak może to jest taka trochę prywata, ale jakby prywatne jest polityczne pod tym względem. Dobrze, żebyśmy nie zakończyli ja wiem, rozmowy tylko, na jednym ja tylko temacie. chciałabym, żebyście też Państwo, bo statut nowej i starej instytucji jest w większości identyczny. Znaczy, jeżeli są tam sektory kreatywne jako też coś, co trzeba mieć na tym namysł i badać, to nie uważam, żeby to był zarzut, ale tak tylko, żebyśmy też te nowe zapisy, które są w statucie, są niemalże w całości przepisane z tego ogłoszenia, z tego statutu, który już jest. Więc to nie jest tak, że instytucja zupełnie ma być zmieniona. Rzeczywiście ma być nacisk na coś innego, nie na biennale, czyli nie na tego typu działania. 2 zdania. Tylko a propos twojej jakby pierwszej wypowiedzi. Ja oczywiście nie jestem obiektywna, ale jakby trochę nie lubię takiej polaryzacji pod tytułem albo lekcje w szkołach i papier do szkół, albo instytucje kultury. I proszę wybierajcie. Ja wiem, że idealny świat nie istnieje i pewnie trzeba się priorytetyzować i nie można robić wszystkiego. Natomiast to nie jest dobry wybór. To nie jest dobry wybór, bo potem przychodzi państwo i mówi, a mnie stać. Stać mnie na ten teatr i na tą instytucję kultury i jakby idzie w to w monokulturę. Więc bardzo, bardzo proszę, nie rozmawiajmy w ten sposób. Duże miasto stać też na duże instytucje kultury. To jest prawda, że powinniśmy Ale nie walczyć na papier walczyć o większy tort, a nie o to, komu zabrać, a komu dać. To jakby tutaj... A ponieważ nie tylko kulturą się zajmuję, ale też pomocą społeczną i mieszkaniami, to naprawdę chcę powiedzieć, że te kompromisy i ta walka o ten tort w mieście to nie jest tylko papier, tylko wiele bardziej budzących jakąś wyobraźnię problemów pomiędzy różnymi aktorami, którzy są bardzo potrzebujący. W mieście nie będę ich wymieniać, bo to nie chyba ten kierunek. Ostatni głos w tej rundzie i przejdziemy zaraz do króciutki nowej głos, rundy. może rozsądzający trochę, bo ja mam wrażenie, że my jednak jesteśmy już gdzieś krok dalej po tej takiej nieco polaryzującej debacie w tym sensie, że artykułowanie tych miejskich polityk doprowadziło nas jednak do takiej świadomości, że to nie jest kwestia wyboru, czy my mówimy o obiektach, budynkach, instytucjach, czy o NGO-sach, czy o mieszkańcach, czy o przedszkolach i tak dalej, tylko mówimy o tym, w ogóle nie mówimy o wąsko pojętym sektorze kultury w ramach polityki kulturalnej.
kulturalnej. Tylko mówimy o tym, czy i jakie widzimy związki tego sektora kultury z innymi problemami miejskimi. I jeśli tych deklaracji będziemy się, czyli z polityką mieszkaniową, z kwestią migracji, z kwestią klimatyczną i z całym szeregiem rzeczy, wobec których kultura, ta pojęta wąsko, może dzisiaj wypełniać swoje nowe funkcje. Ja na przykład jestem bardzo głęboko przekonana, że to jest coś, co zostało głęboko poniechane w latach 90. Jest to jeden z powodów, dla którego znajdujemy się w miejscu, w którym się znajdujemy. Mianowicie zapomnieliśmy, że kultura pojęta wąsko jako sektor jest istotnym, konstytutywnym i sprawczym elementem kształtowania sfery publicznej, sfery przekonań i światopoglądów. Na przykład tego, czy ludzie, w tym mieszkanki i mieszkańcy miast, rozumieją, w jakich procesach transformacyjnych w ogóle biorą udział. Tak? Czyli, że na przykład żadnego rozwoju miejskiego nie będzie, żadnej transformacji gospodarczej nie będzie, jeżeli ludzie nie będą wiedzieć, nie będą mieli podstaw kompetencyjnych do rozumienia, w czym biorą właściwie udział. I tu kultura jest i była potrzebna jako po prostu element konstytutywny sfery publicznej. I teraz te polityki miejskie dzisiaj, one są moim zdaniem zapisem tej świadomości, że coś zostało przegapione i że należy to zmienić. Tak jak mówię, rafy pojawiają się na etapie już praktycznej realizacji, natomiast wydaje mi się, że pewna zmiana mentalna w miastach jednak się już dokonała. Ja w każdym razie przyjmuję ją z większym optymizmem niż te dokumenty, które czytałam 15 czy nawet 20 lat temu. Dziękuję. No właśnie, ale jakby mówiąc o tym, że o tym rozszerzeniu zadań kultury czy zadań instytucji, prawda, mówimy też o tym, że jeśli przejmują nowe funkcje i mają nowe zadania, to też wymagają jakiejś większej opieki, większych pieniędzy i właśnie powiększenia tego tortu. To jest ważne. Ja chciałem zapytać o to, bo też czasu nam już dużo nie zostało. Chcę jeszcze jedną rundę. Myśmy troszkę o tym mówili, ale to jest jakieś istotne. Jakby chcę pójść o krok dalej i trochę pomyśleć o przyszłości w kontekście, o teraźniejszości. No, jako dyrektor teatru tutaj przeżyłem dosyć trudne 3 lata, czy jakieś bardzo trudne 3 lata. Mówiłem już kiedyś o tym, że odwołanie spektaklu w teatrze to jest bardzo przykra sprawa. W spektakl się odwołuje albo nie wiem, jak się aktor upije, albo jak się komuś coś stanie, albo jak ludzie nie przyjdą i biletów nie ma. I mam takie za sobą w swojej 20-letniej dyrekcji, wszystkie te przypadki za sobą mam. One były niezwykle traumatyczne, ale były pojedyncze. I nagle przychodzi taki czas i ja odwołuję 200 spektakli. Tak, przez 3 lata odwołałem 200 spektakli. No i nagle się okazuje, że to, że nie wiem, ludzie tutaj naprawdę, aktorzy wychodząc przed państwa, nie wiem, przychodzą z gorączką, nie wiem, po pogrzebie i walczą o to, a nagle okazuje się, można zagrać, można nie zagrać, prawda, że to są bardzo takie trudne sytuacje, że sytuacja taka, że nagle w pandemii ja muszę wymyśleć, w jaki sposób my możemy się komunikować z widzami, którzy nie mogą przyjść, czyli nie wiem, robimy jakąś platformę, nagrywamy jakieś spektakle, próbujemy znaleźć jakieś inne formy, którymi się w ogóle nie zajmowaliśmy. Nie wiem, chwalimy się między sobą, o może zróbmy tak, może zróbmy tak. Nagle przychodzi moment, kiedy przychodzi kilka milionów osób, uchodźczych, które nie znają naszego języka. Ja zastanawiam się, jak do nich dotrzeć. Tak? Tutaj obok w bibliotece 100 osób nocuje nagle w tej naszej placówce przez miesiąc. I pytanie jest takie, jakby jak te polityki kulturalne pisane właśnie i bardzo też jakoś fajne, mądre i wyprzedzające, w jaki sposób one nas ochroniły, czy te założenia były właściwe, czy to jakby czasy są niewłaściwe, a założenia właściwe, czy odwrotnie. I jak nas mogą chronić w przyszłości, czy te polityki mogą w jakiś sposób nas przygotowywać i nas chronić, czy jesteśmy, mam takie poczucie po tych ostatnich 3 latach, że jesteśmy no, rzeczywiście jakoś na froncie, no i tylko patrzymy, skąd po prostu pociski lecą. Czy polityki kulturalne mogą nam coś pomóc i czy były dobrze założone, miały dobre założenie, czy w ogóle one są potrzebne w dzisiejszych czasach, czy powinniśmy po prostu reagować na bieżąco? Bardzo proszę. Ode mnie, bo to jest bardzo trudne pytanie, więc ode mnie, dzięki. Ja myślę, że mogą, natomiast na pewno nie ma powrotu do tego, co było. To znaczy, jeżeli już raz powiedzieliśmy A i potrafimy uspołecznić proces tworzenia tych dokumentów, a więc założeń tych polityk, to musimy uspołecznić proces ich realizacji. I dla mnie to jest podstawowy warunek, żeby one były narzędziami dla wszystkich środowisk zaangażowanych w tworzenie kultury, takimi, do których mogę sięgnąć wtedy, kiedy potrzebuję
przypomnienia sobie chociażby, jakie są cele mojego działania, ale najlepiej by było, żeby mogła tam znaleźć jakieś wskazówki i narzędzia co do tego, jak mam działać. Natomiast poza tym uspołecznieniem wydaje mi się, że są jeszcze dwa warunki, dla których te polityki powinny no, zaglądać gdzieś w przyszłość i udoskonalać się jako metody, jako sposoby radzenia sobie z różnymi sytuacjami kryzysowymi. I pierwszy, wydaje mi się, element ważny to, żeby kształtując swoje polityki kulturalne miasta zaczęły trochę zastanawiać się o swojej relacji z tym, co poza nimi. Ponieważ wydaje mi się, że w najbliższej przyszłości takim miejscem konfliktu i sporem może być to, że dobrze uspołecznione, realizowane polityki miejskie sobie wyskoczą o dekady albo stulecia do przodu, natomiast cała reszta zostanie w miejscu, w którym jest. Zauważcie Państwo, jak łatwo jest na poziomie propagandowym tą monokulturę wszczepiać i ją dystrybuować poza wielkimi miastami. Wielkie miasta są odporniejsze swoją różnorodnością, siłą swoich instytucji, wielością aktorów, wielością osób zaangażowanych w działania, więc miasta muszą myśleć, że nie są same. To w ogóle było charakterystyczne dla tych osławionych lat 90. i słynnej ery miejskiej, że cały kapitalizm miał na miastach być oparty, więc miasta zostały potraktowane jako tacy narcyzi tamtej kultury. Ta pozycja się zmienia, ta rola się zmienia. Migracje, kryzys klimatyczny, to jest wszystko to, co nam mówi, że no, rzeczywistość urbanizująca się to niekoniecznie jest jedyna droga rozwojowa, w którą powinniśmy patrzeć i miasta swoją rolę tutaj też powinny z całą pewnością przemyśleć. No i drugi ważny element, który jak sądzę powinien być do debaty wokół tych polityk kulturalnych wprowadzony i wydaje mi się, że tutaj sztuka, kultura, aktywizm, animacja, edukacja może też ogromną rolę odegrać. To jest przepracowanie dzięki działalności kulturalnej również właśnie pytania o to, czy problemów w zasadzie, w jaki sposób miasta stają się ofiarami kryzysów i na ile są też sprawcami tych kryzysów, które dzisiaj przeżywamy, mamy je po prostu jakby pod ręką. Wydaje mi się, że o tej roli miast bardzo mało mówiono, bo właśnie dominowała taka optyka, że to są jakieś takie inkubatory rozwoju, tak, że to są miejsca, gdzie się splatają różne kapitały, formy kapitału od ekonomicznego przez społeczny po ten kapitał kulturowy, a wydaje mi się, że dzisiaj, no choćby w kontekście kryzysu klimatycznego, trzeba też patrzeć na miasta nie jako nie z punktu widzenia ich potencjału, ale także z punktu widzenia ich wielkiej roli destrukcyjnej na przykład, tak, czy pewnego zagrożenia, które zwłaszcza wielkie miasta także wytwarzają. Dziękuję. Janku, ciebie bym spytał. Wydaje mi się, że jeżeli ta funkcja ma być realizowana w przyszłości, to ona chyba powinna podążać za taką radą czy kierunkiem, który usłyszeliśmy 2 dni temu w czasie wykładu otwierającego. Andrzej Ledoj mówił o pewnym zakłamaniu czy przekłamaniu, w którym żyjemy i o konieczności konfrontowania się z prawdą. I wydaje mi się, że kultura może mieć taką funkcję realizacji właśnie tego rodzaju postulatu. Żeby było jasne, uważam, że jest dużo różnych wartościowych rodzajów kultury, nie tylko i wyłącznie taka. Są też jakby inne i nie chodzi mi o to, że to ma być jakiś taki nowy socrealizm, w którym będziemy nakazywać artystom i artystkom robić reportaże z fabryk czy z biednych dzielnic. W ogóle nie o to chodzi. Natomiast wydaje mi się, że jednak powinna być pewna specyfika kultury, która jest robiona za publiczne pieniądze. Że ona powinna przyczyniać się do publicznego dobra w jakimś sensie. Znowu nie poprzez jakby nakaz realizowania pewnych treści, tylko właśnie poprzez realizację pewnej funkcji. I teraz myślę, że po to, żeby kultura mogła tę funkcję realizować, to kultura musi być krytyczna. Ale krytyczna nie tylko w taki, powiedziałbym, słuszny, ale łatwy sposób, tak jak teraz, czyli antykonserwatywnie, bo to jest coś, co absolutnie powinniśmy robić, żeby było jasne, dlatego że ta władza jest, nie wiem, myślę nad jakimś najbardziej łagodnym epitetem, jest tragiczna, jeśli chodzi o konsekwencje jej działania dla wielu sfer funkcjonowania, już dla kultury. Ale również ta kultura musi być krytyczna wobec samej władzy. Jeśli chodzi o to nieszczęsne obserwatorium kultury, osobiście uważam, że to kultura powinna obserwować władzę, a nie władza kulturę.
I takiej polityki kulturalnej bym sobie życzył, jeżeli ten cel miałby zostać zrealizowany, jakiś taki postępowy. Super, dzięki. Haniu. Pani prezydent Mówimy zostawimy na polityka, koniec. mówimy kultura, mówimy sztuka, a jakby przedmiotem i podmiotem zawsze są ludzie. Także ja bym chciała, żebyśmy nie zapomnieli o pracownikach, o artystach, o twórcach i odbiorcach. To są bardzo konkretni ludzie i dla nich musimy być też, dla nich ta polityka musi być też w miarę elastyczna, bo jakby nie przewidzimy wszystkich kryzysów. Podoba mi się to, co mówiła Agata o realizacji, o uspołecznieniu. To, co mi się podoba w polityce Warszawy, to społeczne instytucje kultury. Chcę, żeby ich było jeszcze więcej. Myślę, że to jest jakby fenomenalny krok. Chciałabym, żeby było więcej instytucji kultury, żeby były społecznych i niespołecznych, żeby były one nośnikiem polityki, ale żeby były one dobre i zdrowe i dla odbiorców, i dla pracowników. Dziękuję bardzo. Aldona. Tak, słuchajcie, jeżeli chodzi o polityki kulturalne, to wydaje mi się, że nie będą miały dużego znaczenia, jeżeli to będą polityki kulturalne, które będą zakładały, że są jak w jakiś sposób wyalienowane od całej reszty świata. Znaczy dobre polityki kulturalne, rewelacyjne, świetne, o których chcieli świetnie wdrażane, nie będą miały żadnego znaczenia w miastach, jeżeli nie będzie wraz z tą polityką szła zmiana w różnych innych obszarach. Czy to jest edukacja, czy to jest pomoc społeczna, czy to jest rozwój mieszkalnictwa, czy to jest rozwój mobilności miejskiej. Dzisiaj nie ma możliwości, bo jeżeli uznaliśmy, i to się dzieje, że to nie jest kultura w znaczeniu sztuka i wydarzenia artystyczne i tylko pracownicy instytucji kultury, tylko już szeroko zaczynamy traktować kulturę i to po prostu jest. Nie ma odwrotu, no to jeżeli będziemy myśleć tylko o politykach kulturalnych, to jest to, co powiedział pan dyrektor Paweł. Znaczy, że będziemy coraz więcej zadań, coraz więcej odpowiedzialności wrzucali w sektor kultury, co się nie uda tak po prostu i tu nie chodzi tylko o pieniądze, tak? Znaczy my musimy, dzisiaj to jest trudne, no ale jutro być może coś się zmieni, myśleć o edukacji i o tym, co powinno się zmienić w edukacji, ale także o całym tym spektrum wszystkich tych obszarów, które są w mieście i nie tylko w mieście, no bo same polityki kulturalne nic nie zmienią tak naprawdę. I wydaje mi się, że też to jest to, o co powinniśmy walczyć, żeby jakby poszerzać to pole dyskusji, zaczynać, no nie wiem, włączać, robić forum przyszłości, nie tylko kultury, ale zrobić jakieś spotkanie, które będzie forum przyszłości kultury i edukacji. Znaczy, nie chcę tutaj mówić tylko o kreować wam, bo to nie jest akurat może do końca odpowiedzialność jednego miejskiego teatru, ale my musimy jak najszybciej zaczynać poszerzać to pole dyskusji na temat przyszłości, bo inaczej najlepsze nawet polityki kulturalne w mieście i biorąc pod uwagę wszystkie głosy krytyczne, które się pojawią, że realizujemy tak, jak powinno to być w każdym mieście, to nic nie zmieni. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że z tych głosów takiej wynika coś, akurat patrzę na to nasze hasło Solidarność i troska, że to jest właśnie hasło, które gdzieś powinno nam przyświecać, tak? I w momencie, kiedy mówimy o tym, w jaki sposób kultura może pomagać różnym grupom ludzi i to, jak należy zadbać, jak mówiłaś, Haniu, o pracowników instytucji i o to, w jaki sposób my jako ludzie, działacze kultury możemy, czy twórcy kultury możemy pracować dla wszystkich i coś popchać do przodu. Czy oddać Ci głos na chwilę jeszcze, Iwono? Chciałem poprosić o głos teraz Michała. Michał trochę z innej bańki, z zewnątrz. Chciałem Cię zapytać o to, w jaki sposób patrzysz na tą naszą kulturę w Polsce i na te nasze działania i na ile w ogóle to jest jakieś... Na ile to jest jakieś ciekawe, inspirujące, na ile my jesteśmy w jakiś sposób, nie wiem, odkrywczy, a na ile nie i jak to u was wygląda. Nie bez powodu Michał tutaj też jest zaproszony, ponieważ też zaczęliśmy właśnie od debaty, w której zaczęliśmy mówić o tym, w jaki sposób jesteśmy blisko z siebie, z Czechami, ze Słowakami, z Węgrami, z krajami nadbałtyckimi. Być może staliśmy się również, specjalnie wymieniam Ukrainę na koniec, staliśmy się również bliscy właśnie ze względu na wojnę i nasze podejście, trochę różniące się może od tego podejścia Zachodu. Bardziej sobie uświadomiliśmy to, że łączy nas ta postkomunistyczna przeszłość. Więc jakby w tym kontekście też bym prosił Cię o to, żebyś
żebyś powiedział. Michał zgodził się mówić po polsku i bardzo się z tego powodu cieszę, ale rozumiem, że nie będzie to dla ciebie łatwe wyzwanie. Dziękuję. No spróbuję. Nie wiem, czy potrafię mówić tak szybko jak państwo. I nie wszystkie terminy, nie wiem, czy znam wszystkich takich dobrych terminów, no to mam tu to. No i dziękuję bardzo, najpierw dziękuję bardzo za pozwanie. Jest to honor dla mnie, zaszczyt, że mogę tu z wami być i właśnie i dla naszego teatru. I dziękuję Teatru Powszechnemu i Pawłowi za to, że właśnie mogliśmy się uczestniczyć tego fora, że ta pierwsza część była w Pradze, Forum o przyszłości kultury. Tam to bardzo dobrze zadziałało. Myślę, że ten wpływ był właśnie ta komunita kulturna, teatralna, że bardzo dużo ludzi się tym interesowało. Wiem, że i z Ministerstwa Kultury potem SMS-y przyszły, że to było świetne i że te tematy były bardzo interesujące. Ale dla nas to jest bardzo ważne, no właśnie zwłaszcza w tej spojitości z tym Ministerstwem Kultury, bo u nas jako jeszcze te zmiany nie są tak, jak właśnie jako u nas by były potrzebne. No, wy tu rozmawiacie w jakimś kontekście, ja nie wszystko pobieram. U nas ten kontekst, żebym właśnie, chyba muszę powiedzieć coś o tym kontekście, że u nas w tych 90 latach po rewolucji właśnie to społeczeństwo było bardzo długo pod wpływem prawicowej polityki. To znaczy targ jest wszystko, Václav Klaus, pamiętacie, no i targ wszystko zdecyduje, targ wszystko zrobi. No i ustawa o kulturnych instytucjach, ta socjalistyczna, teatry zostały zdenacjonalizowane, właśnie dlatego to mam. I te teatry i te instytucje zostały przekazane pod miasta i regiony z oczekiwaniem, że ten problem zostanie potem rozwiązany. I tak jest do dzisiaj. A to jest problem i u nas, no i to jest jasne, że to jest ciężar dla tych, że te organizacje kulturalne są ciężarem dla tych miast. Większością są pod miastami niż pod regionami. I to jest właśnie ciągle, za całą tę dobę jest ciągle, że tu o rok, o dwa jest, że jakieś miasto chce ten teatr no, jako ukończyć, albo tam jest opera, balet, drama, no to znaczy to najwięcej opera, bo tam jest bardzo dużo ludzi, no i właśnie chcą zrobić ten teatr tani, że no. To znaczy, że ciągle jest taki właśnie ciągle się to dzieje. I u nas jest, my też jesteśmy częścią tego, to jest Towarzystwo Teatrów Profesjonalnych, a to towarzystwo już przez 20 lat przygotowuje, czasami w współpracy z Ministerstwem Kultury, no, ma to różne takie perypetie. To jest ustawa o publicznie kulturnych organizacjach, coś by zabezpieczyło właśnie ten system tych kulturnych instytucji. No a to się ciągle dzieje. No. W Pradze ta sytuacja była jeszcze właśnie długo taka, że tam była właśnie jak tam był ten prawicowy wpływ, to znaczy tam była transformacja teatrów na inne organizacje, żeby nie były instytucjonalizowane miastem, ale żeby były pod grantami, w systemu grantów, jakoś organizacja, jako ustaw kulturny, takie rodzaje, ale też właśnie SRO, coś w czeskim, to jest normalna firma, jakby właśnie jako na tej podstawie. Ja to tu mam napisane, ale nie będę szukał. To znaczy tak mówię, jak wspomnę. No a to właśnie tam była obawa potem z tego, bo właśnie co mogło się stać, że za parę lat przyjdzie ktoś z jakimś komercjonalnym projektem i zrobi z tego komercjonalny teatr i
I właśnie ci ludzie w teatrach byli przeciw temu, to znaczy, że lepiej było zostać jako w takiej tej postsocjalistycznej instytucji, jak to jest teraz, to się nazywa po czesku příspěvková organizace, niż iść do tej transformacji, która była właśnie pod wpływem tych prawicowych władz. I to tak było właśnie tych 20 lat, że transformacja tak, transformacja nie, transformacja tak, transformacja nie. Ale z tą transformacją tam właśnie w Pradze powstał grantowy system grantów, no i z tego powodu to też dało, że powstało bardzo dużo niezależnych kulturnych instytucji. Teraz właśnie właśnie o tym rozmawialiśmy teraz na tym forum, że te pieniądze no, na procenta to właśnie jest jak w Berlinie, że no, ale tych instytucji, ten tort jest taki, tych instytucji jest strasznie dużo, tych niezależnych, no i potem wszyscy dostają mało, że no, a są tam ale teatry, właśnie te nieinstytucjonalizowane, które są bardzo interesujące, bardzo, bardzo dobre, a tam jest problem to, że ktoś musi przyjść, a musi powiedzieć, no dobra, ale to nie jest takie dobre, to znaczy tam nie, tutaj więcej, no i tak, że no, a to jest bardzo trudne. Ja bym tego robić nie chciał, że to znaczy, że to myślę, że tam jest u nas jako taki właśnie taki problem. No ale teraz właśnie ostatnim czasem muszę powiedzieć, że robi się lepiej. Właśnie powstała taka organizacja, która się nazywa Kreatywna Praga. Jak jest Kreatywna Europa, jest Kreatywna Praga i ona właśnie powstała z tym zamiarem, właśnie Praga ją zrządziła z tym zamiarem jednak ta kultura miejska, polityka, kultura miejska, coś właśnie ta Kreatywna Praga też to ona zrobiła, a ona właśnie organizuje takie konferencje międzynarodowe, bardzo dużo, takie jak właśnie to forum i właśnie z Europy bardzo dużo impulsów przychodzi, a to jest jako bardzo, myślę, bardzo interesujące. No, a jeszcze właśnie jak tu była ta rozmowa, że no, bardzo dużo impulsów, bardzo świetnych informacji, tam jest facet z Rotterdamu i mówił o tym, jak zrobił kalendarz w tym mieście, bo tam było bardzo dużo kulturnych akcji. A ona to zrobiła organizację, a ta organizacja no właśnie zmusiła fakt wszystkich tych subiektów w tym mieście, żeby trzymali ten kalendarz, no i to było chyba 3 razy więcej ludzi no, było na tych akcjach i wszystko było bardzo, bardzo dużo lepsze, że no i teraz muszę znaleźć kotę, się zgubiłem gdzieś sobie w głowie. Tak, no i ona właśnie stworzyła tę politykę kulturną miasta Pragi. No i Państwo, no, u nas jest to ważne, że tam jest, bo u nas jest 10 instytucjonalizowanych teatrów, nasz jest jednym z nich, bardzo dużo tych nieinstytucjonalizowanych, jeszcze dużo innych kulturnych organizacji. W tej kulturnej polityce jest akcent też na komunitne życie, na komunitną kulturę wspólną, tak, i dla mnie jest ważne, że to jest gwarancja, że ja się nie muszę bać, że te teatry zostaną, że będą takie to myślenie, że nie 10, ale 7, ale 5. Także dla mnie jest to gwarancja. Dla mnie jest to gwarancja. Ta kulturna polityka tego miasta jest dla mnie gwarancja i też jest to dla mnie, też jest to wyzwa do moich aktywów. To znaczy, że ja potem jestem aktywny i chodzę, że też jak była właśnie teraz wojna jest, to zrobiliśmy bajkę, nasi aktorzy, ukraińskie aktorki dla ukraińskich, czeskich dzieci. I no to poszedłem do miasta i miasto zafinansowało ten projekt, że to znaczy, że tam to jest tak, że no,
Ja to, co tu właśnie w Polsce widzę, Polska jest dużo większa, 40 milionów, dużo miast, to jest bardzo duży rozdział, bo u nas jest jedno duże miasto i potem jest Brno, a ono to naprawdę jak z Junga, że to jest cień. Jo? Naprawdę tak jest. Ale to jest zawsze, bo też jak jest Litwa albo Latvia, to są jeszcze mniejsze stany, no to teraz tam byłem właśnie. To jest tylko, ja myślę, że to jest ważna rzecz, no, detail, jak duża jest ta ziemia. No, a to Polsko tu jest dużo miast, które mają do miliona albo około miliona i to są kulturne centra i to jest jako bardzo super. To ja zazdroszczę i to robi właśnie tę kulturę silną. No. I myślę, że kultura w Polsce ma respekt w tym społeczeństwu. Ja jak to widzę, tak jest to takie rozdzielone, rozumiem. U nas też jest to rozdzielone, ale ta połowa, ta kulturna, ta jest bardzo mocna, silna i to jest jako bardzo imponujące, tak jak ja to widzę. No i też tu widzę takie te narzędzia, że tu jest ten Instytut Adama Mickiewicza, to jest na wsparcie jako tych kulturnych instytucji, które mogą prezentować się za granicą. To myślę, że to jest w Polsce bardzo dobrze zorganizowane, albo że tu jest taki trend, to jest jako bardzo inspirujące dla nas. Ja wiem, że są różne władze i są to też narzędzia po tym, które jest możliwe użyć na inny sposób, że to jest jasne, to jest zawsze, to jest i u nas. Ale to myślę, że jest dobry apel, bo rozmawialiśmy na tym forum też o tym właśnie, że tu jest w Warszawie fond na współpracę takich tych minoryt, teatrów, minoryt. Instytucji z organizacjami pozarządowymi. Tak, no a to jest jako tak, to jest bardzo inspirujące też. To jest, właśnie u nas takie jest, że ja przychodzę z projektem i rozmawiam o tym i zależy na tym, czy tam są pieniądze, czy nie. Ale właśnie podoba mi się, że to jest że tutaj to jest narzędzie, które jest instrumentem właśnie jako tego miasta, to jest bardzo, bardzo, bardzo dobrze. No. No i ja tak mam nadzieję, że jeszcze w przyszłym roku to forum też będzie. Ja już mam jakieś kontakty do Słowacji, Paweł. Bo ja myślę, że to jest bardzo ważne, to właśnie teraz to widzimy, u nas Czechy to jest wojenne pole dezinformacyjne, naprawdę. To jest wojenne pole. Tam jest ta koncentracja tych rosyjskich dezinformacji, jest tam bardzo silna, bardzo mocna, a ja to widzę u swoich sąsiadów. To naprawdę jest tak, jako, że człowiek myśli, że rozmawia ze zombie, bo czyta te zamiary tych dezinformacji tu, no i potem rozmawia z ludźmi i oni to mówią, to co tam człowiek czytał, te zamiary, a oni to mówią, no to nie mówicie z tym człowiekiem, to mówicie z jakimś, jako zombie, a z jakimś zombie, no a ja myślę, że to jest bardzo ważne, to kontaktowanie, ta rozmowa między miastami w Europie. My jesteśmy w wspólnym projekcie Face to Face, że to rozmawiamy z ludźmi z różnych miast jako Europy. Teraz właśnie próbujemy nowy projekt tak z nowymi ludźmi i jest to bardzo interesujące słyszeć jak oni myślą i właśnie do gromady. To myślę, że to jest jako bardzo ważne. To znaczy, że myślę, że to forum o przyszłości kultury jest świetne i dziękuję, że mogę uczestniczyć. Dziękuję bardzo. Przepraszam, nie oddam Państwu głosu, ponieważ za chwilę zaczynamy wejście na żywo z następną debatą. Kultura po PiS-ie. Ta debata jest kontynuacją tej debaty, więc to nie jest tak, że Państwo nie będą się mogli wypowiadać w tym temacie, ponieważ będziemy o tym zaraz rozmawiać tam na dole. Wchodzimy na żywo w streamingu, więc zapraszam wszystkich Państwa na dole. Zapraszam na dół. Na dole będzie również można zadać pytania, wypowiedzieć się. Dzięki.